Witam wszystkich moich subskrybentów, widzów. Słuchajcie, jestem w Iowa. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, uwaga, największy truck stop na świecie. Oczywiście to jest w stanie Iowa, jakieś 3,5 godziny od Chicago. W ogóle spójrzcie, gdzie dokładnie jesteśmy. No właśnie, wziąłem szybki prysznic, kilka mil od tej miejscowości. Jedziemy z tym. To idzie z Columbus, Ohio. To idzie z Gary, Indiana pod Chicago. A to idzie tutaj na zawsze ze mną, także słuchajcie, lecimy do Iowa 80. Słuchajcie, czym jest Iowa 80? To w ogóle jest firma, to już nie jest tylko truck stop, że stacja benzynowa i miejsca parkingowe, to nie jest tak. Oficjalnie to jest Iowa 80 Group, grupa. To jest duża firma, która jej przychody są generalnie nie są tak bardzo upubliczniane, bo to jest firma prywatna, ale ktoś tam kiedyś to sprawdził. 50 milionów dolarów rocznie to jest przychód tej firmy. Ale słuchajcie, Iowa 80. Pierwszy raz na tym tam byłem 20 lat temu. No faktycznie, jest taki billboard 80 mil to wow, czyli do wow. Czy to jest wow? To Wy to ocencie, nie mnie jest to oceniać. I ja 20 lat temu, będąc właśnie w Iowa 80, faktycznie powiedziałem wow. Ale to wiecie, ja jestem przesiąknięty tutaj wieloma rzeczami. Myślę, że cały czas powiem wow, jeśli chodzi o Grand Canyon, jeśli chodzi o Sequoia National Park, etc., etc. Wy sami stwierdźcie, puszczę, aczkolwiek jest wiatr, ale postaram się puścić choć na trochę mojego drona i zobaczycie to z góry. No póki co, słuchajcie, jedziemy, ruszamy, ja jestem wykąpany, wychuchany, że tak powiem, wypolerowany. Dobra, lecimy. Słuchajcie, waga zestawu w tym momencie to jest jakieś... Nie ważyłem się, ale ja mam tutaj już w oczach wagę 43, jakieś 76 tysięcy funtów. 76 tysięcy funtów. Jak zna się moja coila, waży 37, jest na środku, daje mi po 30 na osi napędowej i na ostatnich osiach, czyli dołożyłem 6000, mam 36, 30, 77, nie może być więcej. Także jesteśmy, mamy ciężko i lecimy na Denver, Colorado. Nie ma zimy, słuchajcie, nie ma zimy, ale to akurat mi to nie przeszkadza. No, zależy też jaka zima, bo to zima zimie nierówna. Ale ja kiedyś to tak z nudów wiedziałem, że będą łańcuchy do założenia. Już miałem dość, chciałem coś tam sobie zmienić. To pojechałem specjalnie na Denver, żeby te łańcuchy sobie włożyć i zjeżdżać tam w kierunku Vail. Słuchajcie, spójrzcie tutaj teraz, czym się charakteryzują parkingi w Ameryce. W Europie mamy takie te przepustowe, że wjeżdżamy, potem wyjeżdżamy. Tutaj, spójrzcie na tę odległość. Ta odległość tutaj między frontami trucków to jest przeważnie na długość samochodu, często nawet nie. My tutaj musimy cofać, wiecie? My tutaj musimy cofać w te rajki, mówiąc czy ja tam pojadę, czy mam tu jechać? Tu pojedziemy. W te rajki musimy, w te spoty musimy cofać. Bardzo często, gęsto, słuchajcie, naprawdę jest tutaj tak ciasno, bo to zależy
z naprzeciwka, kto jak się głęboko schowa. Jeśli oni są płytko schowani, to nam skracają miejsce do cofania. Generalnie słuchajcie, no to jest zaoszczędzenie miejsc, to jest wypchnięcie większej ilości traków w określony metraż. Ale słuchajcie, naprawdę to jest jeden wielki bullshit dla mnie. Ja unikam w ogóle track stopów, słuchajcie. Ja tutaj chyba że faktycznie wiem, że nie ma ładunku. Tutaj jest wszystko shower, itp., itd. Ale unikam. Nie stoję w ogóle na pauzy moje te dobowe. Absolutnie nie zjeżdżam tutaj, żeby się przespać i ruszyć rano w trasę, czy tam wcześniej rano. Dla mnie są najlepsze albo rest area, ale najlepsze to już w ogóle, chociaż nie wszędzie, bo w Kalifornii, na Florydzie nie staniemy na rampach zjazdowych z highwaya. Cisza, spokój, nawet nie ma dwóch zdań. Ok, słuchajcie, jedziemy w tym momencie, mamy kilka mil do Iowa 80. Słuchajcie, mamy billboard mówiący o tym, ile jest miejsc parkingowych w Iowa 80. 900. To jest dużo według mnie, ale ja pamiętam w Radomsku między Częstochową a Łodzią jest taki trackstop, nie pamiętam w ogóle nazwy. Tam chyba zdaje się jest 400 miejsc, ja dobrze mówię, ale też bardzo dużo, jak na Polskę, to tam w Radomsku ten trackstop, bo to jest taki chyba już prawdziwy trackstop, bo ja uważam, że nie ma trackstopów w Europie, w Polsce bynajmniej, a w Europie też. Tutaj 900 miejsc to jest dużo, słuchajcie. Średnio na takich trackstopach Pilot, Labs, Kia, Petro jest w granicach 150 miejsc. Coś takiego, 150-200 to chyba jest maks, nie ma więcej. Trzeba szukać tych miejsc. Tutaj 900 raczej się zawsze stanie. Czy to jest w nocy, czy to jest w tygodniu. Dojeżdżamy, słuchajcie, dojeżdżamy do Iowa 80. Według tego, co tam jest w środku, według tej przepustowości tracków, według finansów, faktycznie to jest największy trackstop na świecie. Tam jest, słuchajcie, tam są sklepy, tam są, jest 16 showerów, pryszniców. To nie jest nie wiadomo co. Ja tutaj nie zjeżdżam, bo tutaj nie mam po co zjeżdżać. Tankuję w Nebrasce. Tam też zawsze przeważnie kupuję cokolwiek, co mam kupić. Ten jest nisko osadzony. Aż zderzak miał na samym asfalcie. Ok, słuchajcie, ustawimy się tam pod koniec, ja sobie puszczę drona i zobaczycie ten trackstop z góry, jak on wygląda. A później wezmę kamerę i pójdziemy do środka. Zobaczycie w środku też, jak to wygląda. Tam będzie trochę ludzi,
na pewno będzie dużo ludzi, ale ludźmi nie będziemy się w ogóle przejmować. Mam koncepcję, gdzie tutaj stanąć. Zobaczcie, tutaj zawrócimy i sobie pykniemy oberka. Słuchajcie, spójrzcie, dom mobilny. To jest tutaj, no... Byłem w takim domu kiedyś u znajomych w Wisconsin. Tam wszystko jest, normalnie jak w domu, wiecie. Tam w tym Trakomacie, słuchajcie, są części, tam można kupić wszystko, wiecie, chromy, części zamienne do większości modeli traków amerykańskich, także też bardzo duża myjnia samochodowa, myjnia dla traków. Także słuchajcie, ja instaluję drona i oglądamy ten trak na wspólnie. Zapraszam. Ok, słuchajcie, dron polatał, w tym momencie idziemy do środka. Jest pogoda paskudna w ogóle, bo jest jakieś 5 stopni Celsjusza, pochmurno, szaro, buro, strokat, po prostu Iowa.
standout bright white color. Standout bright white color. Słuchajcie, Peterbilt. No jest fantastyczny. Słuchajcie, jestem bez zmian, byłem tutaj ponad rok temu. Ten trakt stał, ten również. Piękny. Generalnie tutaj można kupić dosłownie wszystko do ciężarówki. Do naczepy zdaje się, że też różnego rodzaju, czy to jest reefer, czy to jest flatbed, czy to jest driven. Wszystko, wszystko, wszystko. Oczywiście trzeba mieć pasy. Spójrzcie, na przykład tutaj dziesiątki, 10-calowe to są ósemki, ok, ósemka. W moim Kenworthie ja mam piątkę, czyli ten. Najwęższy, 5. Nie ma tego efektu, wiadomo o co chodzi. Tutaj idziemy, są jeszcze, słuchajcie, dziewiątki, dziesiątki, akurat 7,5, akurat nie ma, to już są kominy, słuchajcie. Tutaj ten komin kosztuje, słuchajcie, ten $800, jeden, drugi 1600. Do tego trzeba jeszcze kupić wszystkie kolanka, brakety, całość, taki dwukominowy zestaw z połączeniem z kolektorem wydechowym, to jest w granicach, słuchajcie, $5000. Taki zestawik. I tutaj będzie oczywiście taniej. To kosztuje 720, ten 5-calowy. Of course, today was one of Ja mam, zdaje się, taką w moim samochodzie, w moim Kenworthie $100. W sumie to niedużo. Słuchajcie, logbooki.
Na tym kiedyś, jeszcze 7 lat temu, na tym jeździła cała Ameryka. To jest po prostu rejestrator czasu pracy i odpoczynku. Można było pisać, co się tylko chciało. Żywnościową. Pamiętam, jak ja zaczynałem jeździć, to tylko były mapy. W tym momencie mało kto w ogóle umie używać coś takiego. Kto pojedzie, słuchajcie, z mapą? Tylko kierowcy z dużym eksperiencją, ale młode pokolenie absolutnie już nie. Niesamowite. Tutaj kompletnie, słuchajcie, nic się nie zmienia, nic jak było, tak jest i nie zmieni się nigdy chyba. Prochowce. Fajny ten kapelusz. $67, nie jest drogie. Normalnie jak Clint Eastwood. Słuchajcie, widzę kierowców, którzy całe dnie jeżdżą w takich butach, wiecie? $200 niecałe. No właśnie. To jest właśnie to, słuchajcie. Historia. A te koła to są wszystko atrapy. Ciekawe jestem tutaj w środku. Czy tam w ogóle jest silnik? Słuchajcie, pamiątki różnego rodzaju, kubki, kubeczki, naklejki, magnesy, wszystko, tak zwane mydło i powidło. Tutaj jest ta część, gdzie można zjeść, jest McDonald's, bynajmniej był, Taco Bell, bynajmniej było. Czy coś się zmieniło? Nie mam pojęcia. Widzę Wendy. Taco Bell jest, Pizza Hut. McDonalda już nie widzę. Słuchajcie, jest wszystko, co można kupić, czyli nastawione wszystko na sprzedaż i na zysk.
Śmieszny. Słuchajcie, mam od kilku lat Jeepa, wciąż w niego inwestuję. Po prostu coś niesamowitego. To nie jest to auto nie wiadomo jak komfortowe. To nie jest to auto na autostradę. Wspaniała rzecz. Uwielbiam. Tutaj jest jakaś restauracja z bufetem. Tu jest tak zwane właśnie, że możesz jeść wszystko, czyli tak zwany szwedzki stół. Płacisz tam jedną kwotę i bierzesz sobie dokładnie co chcesz. International. 39 rok, słuchajcie. Faktycznie, jeśli czegoś nam brakuje, to tutaj kupimy dosłownie wszystko. I'm sorry. Tutaj często, słuchajcie, przejeżdżam, ale nigdy tutaj nie wjeżdżam, bo nie mam po co. Ciekawy jestem, kto to wyprodukował. To jest chyba tył czy przód? Nie wiem. Tak, to jest tył. To jest przód. Spójrzmy z góry, jak to wygląda. No typowy taki market, no. Słuchajcie, to był największy trakstar na świecie. Teraz wy ocencie sami, czy jest wart tej nazwy, czy nie. Jest duży faktycznie, jest tam wszystko, co potrzebuje kierowca. Nie tylko, bo również tutaj turyści przyjeżdżają, także generalnie uważam, że faktycznie jest duży. Czy jest największy? Nie wiem, ponieważ nie byłem w Australii, nie byłem w Japonii. Nie wiem, jakie tam są trackstary, aczkolwiek ten jest naprawdę bardzo duży. Słuchajcie,
patati, patata. A tutaj trzeba jechać. Straciłem tutaj godzinę 20. Tak źle. Słuchajcie, ten dron, on nie był zbyt długo. Jak mówiłem, ja straciłem jednego drona w Las Vegas. Krążył dookoła mnie, bo włączyłem taką opcję, funkcję. Nagle ciach, bach, ktoś do mnie zadzwonił, nie włożyłem go w tryb samolotowy. Ekran czarno-biały. Szukałem go, mniejsza z tym. W tym momencie jest bardzo silny wiatr. Ja leciałem tam, miałem cały czas na telefonie alert, żebym lądował, ponieważ jest za silny wiatr. Ale mówię, no, co się nie robi dla moich przysympatycznych widzów, także mówię, ok, lecimy nie za daleko, ale lecimy nie za wysoko, bo wiadomo o co chodzi. Także, no, słuchajcie, ocencie sami. Tutaj pracuję, bo tam jeszcze ten pilot po drugiej stronie ulicy też należy do Iowa 80. TA też, słuchajcie, to jest 220 akrów. Akr ma tam, zdaje się, około 4000 metrów kwadratowych. 220 razy 4000 80 czy 800 000 metrów kwadratowych? To możliwe? Nie wiem, tak 220, czyli 30 razy 4000, 4 zera. Ale jeszcze mamy 22 razy 4 to jest 88, 880 tysięcy kilometrów. Nie, to jest niemożliwe. 88 też chyba. 200, nie pozostanie 220 akrów. Całość obejmuje. Słuchajcie, tutaj wszędzie pracuje około 400 osób. To jest też bardzo dużo. 400 osób firma. Stacja benzynowa, Trackstar, to jest bardzo dużo. Słuchajcie, tutaj nie ma prawa być nie wiadomo jakiego wow, bo to nie science fiction, wiadomo o co chodzi. Także jest jak jest. Miejsce uważam, że nie jest złe. Nie jest złe. Ja pamiętam przecież Trackstapy, słuchajcie, w całej Europie. To było bardzo dawno temu, ale słuchajcie, wykąpać się to był sukces. To w ogóle jak się uda. Zresztą pomijam to, że tam te szalerki to są takie jak szafa po prostu na 3 garnitury. Trackstapy w Europie, a trackstapy, słuchajcie, tutaj w Ameryce, no bo ktoś tam był w Polsce, kręci, rozumiecie, na A2 jakiegoś tam Shella czy BP, no już nieważne, i pokazuje te McDonaldy, to wszystko. No to nie jest Trackstap, słuchajcie, wiecie o co chodzi, bo Trackstap, a nie stacja benzynowa dla przejezdnych. Wiemy o Trackstapie w pełni tego słowa znaczeniu. Nie o McDonaldzie, nie o ławce betonowej, która powstała 2 dni temu, no bo to trzeba to rozróżnić. Absolutnie nie. Ja w Polsce nie uważam, że są Trackstapy jakiekolwiek. Tutaj to cofanie tylko jest bardzo, czasami nie zawsze, ale często problematyczne, ale Trackstapy w Ameryce, a Trackstapy, słuchajcie, w Europie, to naprawdę nie ma co porównywać. No. Tutaj po prostu dzieje się, to jest wszystko. No. Także słuchajcie, lecimy w końcu, słuchajcie, na Omaha, Denver. Mamy, słuchajcie, spójrzcie w ogóle, dokąd jedziemy, jak będziemy jechać. Oczywiście, że pokazywałem to już wielokrotnie w innych filmikach, ale przecież nie każdy ogląda każdy filmik, bo tak nie jest. To jest mały kanał, ale robiony... Co to jest to? To są wagony, słuchajcie, kolejowe, zdaje się. Tak, to są wagony kolejowe, jakieś tam małe takie city. To nie są duże. Jakieś metro albo coś. Także słuchajcie, tak to wygląda. To jest Iowa 80. Byliście, oczywiście wirtualnie, ale byliście, słuchajcie. Możecie śmiało w tym momencie powiedzieć: tak, mamo, tato, ja byłem
na największym trackstopie na świecie, także my lecimy, słuchajcie, no właśnie, miałem pokazać, my lecimy na Denver, potem jest Utah, potem Nevada, Las Vegas, potem to już co, no Kalifornia, Barstow, San Bernardino, Los Angeles. Tak to mniej więcej wygląda. Kupę drogi przede mną, pogoda. Słuchajcie, taki newralgiczny odcinek, powiedziałbym, że to jest już z Denver. Mijamy tam Silver Creek, tam gdzie była gorączka złota, Silverton i Vail. Te bardzo długie zjazdy, tam jest około, razem całości to jest około 50 mil, czyli 70, tam ponad prawie 80 km. Strony, słuchajcie, zjazdy. Pogoda ma być bardzo mroźno, bo tam będziemy na górze, ale bez śniegu, to jest najważniejsze, słuchajcie, nie ma śniegu, ja jestem ciężki, czyli pomału, ostrożnie zjeżdżamy na dół. Ważne, że nie ma śniegu, mróz mi kompletnie nie przeszkadza. No. Słuchajcie, w tym momencie wyjeżdżamy właśnie, zajęła 80, wyjeżdżamy na Interstate 80. Lecimy, słuchajcie, nie chce mi się co zrobić. Słuchajcie, tutaj spójrzcie po prawo. Nie byliśmy, oczywiście, że nie byliśmy, bo nie mam czasu, ale tutaj jest muzeum. Spójrzcie tutaj. Tu też potężny budynek. Już jakiś fajny widzę track stary. Witek albo Kenworth. No, dokładnie nie widziałem, ale tutaj jest muzeum. Słuchajcie, ta firma, Iowa 80 grupa. Online, potężna e-commerce, potężna sprzedaż online. Akcesoriów, wszystkiego, oni mają swoje koszulki, wiadomo, to jest w tym momencie nie problem zrobić taką koszulkę, nie ogóle jest ciężki, w ogóle z modelami to wiecie o co chodzi. To nie jest problem, ale mają muzeum, to jest jeden, potem tutaj te stacje benzynowe, nie wiem czy ten hotel też należy do nich, Comfort Inn, tutaj to jest całość. I to ma 220 akrów. O co chodzi? Muzeum, oni jeszcze, słuchajcie, mają tutaj w Iowa, rodzina Monów ma jeszcze inne stacje benzynowe. W kilku miejscowościach, nie chcę tam już wymyślać, bo nie pamiętam, to już dawno temu, ale mają też inne stacje benzynowe, takie dość solidne, galante. Także tutaj jest cały czas, słuchajcie, w sprzedaży paliwo, te wszystkie bibeloty. Także kasa idzie, słuchajcie, kasa idzie. 50 milionów, nie wiem czy przychodu obrotu, 50 milionów czegokolwiek rocznie. To jest, uważam, bardzo dużo. Biorąc pod uwagę, słuchajcie, konkurencję tutaj w Ameryce, stacje benzynowe są dosłownie co parę mil. Tutaj nie mamy problemu tutaj, żeby paliwa zabrakło, to trzeba być naprawdę jakimś nawiedzonym gościem, żeby ci paliwa zabrakło. No chyba, że stoisz pod kątem i ci spłynie z baku do baku. Ale tak, to w ogóle jest, co chwila można tankować, co chwila tutaj hotele również. Także przy tej obecnej konkurencji, słuchajcie, potężnej, że ta stacja Iowa 80, ta Trackstop ma się tak dobrze. To tylko naprawdę to właściciele wiedzą, jak ma się dobrze. To wszystko tam hula, bo widzieliście, za uwagę, będę w Los Angeles, będzie super miejsca, będą super miejsca, nagrywam, montuję, publikuję specjalnie dla Was, także dziękuję bardzo i